Cześć! Mówi Falka, witam na kanale Woman in Corset. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na temat dramy w gotyckim internecie, która przetoczyła się w ostatnim miesiącu przez YouTube'a, głównie anglojęzycznego. Więc chciałam Wam trochę przybliżyć temat w ogóle, co to jest, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło oraz powiedzieć kilka słów od siebie na ten temat. Więc jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi, oglądajcie dalej. Wszystko zaczęło się właściwie od dwóch filmów. Jeśli śledzicie w miarę anglojęzyczne YouTube'y gotyckie, no to dwie postaci jak It's a Black Friday i Toxic Tears pewnie Wam są znajome. Jednak powiem kilka słów dla osób, które być może nie posługują się angielskim albo po prostu nie interesowały się tym tematem wcześniej. It's a Black Friday jest największą na świecie gotycką youtuberką. Ma ponad 600 000 subskrypcji. Jest taką gwiazdą gotyckiego YouTube'a. Porusza się również po innych social mediach, ale jej główna działalność skupia się właśnie na YouTubie, który prowadzi od bodajże 5 czy 6 lat. No i jest taką naszą super gwiazdą. Nazywana jest gotycką królową. Ostatnio jej kanał niestety trochę się zapuścił, ponieważ Black Friday ma sporo problemów życiowych i skupia się właśnie na tym, żeby ostatnio trochę pożyć i poukładać sobie życie. Jednak o tym jeszcze kilka słów powiem później. Jest to, tak z mojego punktu widzenia, jedna z osób, która mnie zainspirowała w ogóle do rozpoczęcia przygody z YouTube'em, więc jest to kanał, który jest dla mnie niezwykle istotny i jest tam naprawdę spora dawka wiedzy i trochę rozrywki. Toxic Tears z kolei jest kanałem, którego ja osobiście niezbyt oglądam, niezbyt lubię, ale jest to chyba druga pod względem wielkości youtuberka gotycka na świecie. Ma ponad 300 000 subskrypcji. Ma sporo makijaży i sporo rzeczy produktowych. Mniej jakbym jest skupiona na subkulturze, bardziej na takim konsumpcjonizmie, co mi mniej pasuje, aczkolwiek też jest bardzo popularna i jeśli ktoś ją lubi, no to też jest bardzo znana. Cała drama właściwie zaczęła się od kanału Fright Summers. Jest to dziewczyna, która robi takie pogadanki na tematy okołogotyckie, ale właśnie w takim aspekcie problemów różnych. Bo wiem, że na przykład miała na pewno filmik również o tym, jak rodzice reagują na przykład na subkulturę gotycką i tak dalej. I ona nakręciła film, który był The God Style is Too Expensive. I był to film, który w założeniu nie miał nikogo obrażać, tylko miał być taki informacyjny, trochę jakby zaczynający pewną dyskusję, no ale na pewno nie taką burzę, jaka się wydarzyła. W filmie tym Fright Summers policzyła, ile Black Friday i Toxic Tears wydałyby, gdyby faktycznie kupowały wszystkie rzeczy, które dostają w paczkach PR-owych od takich marek jak na przykład Killstar czy Pancrave. I w związku z tym postawiła takie pytanie, czy jeżeli te produkty są warte tyle a tyle, to czy to dalej jest PR i można to jakby traktować jako prezenty, czy bardziej się to powinno już traktować jako zapłatę za to, że się pokazuje to na filmie. Z tych wyliczeń jej wyszło, oczywiście linki do tych filmów, o których mówię, dam na dole. Mam nadzieję, że mi się wszystkie uda z powrotem znaleźć. Więc jeśli jesteście ciekawi dokładnie jak ten film brzmiał, to dam link na dole. Film jest oczywiście po angielsku. Z tych wyliczeń Fright Summers wyszło, że licząc tylko ostatnie 14 wideo w ciągu ostatniego roku, gdzie były haule, Black Friday miała w sumie rzeczy za $7720, zaś Toxic Tears miała w sumie w 14 ostatnich filmach z haulami rzeczy za $5903. I to są tylko filmy z ostatniego roku. Jakby z całego filmu możemy wyczuć takie pytanie postawione, czy ktokolwiek z oglądających może sobie pozwolić na takie życie, na życie na takiej stopie i dlaczego influencerzy biorą te układy, jakby czy to faktycznie jest tak, że oni się zgadzają na te układy z markami, które teoretycznie to nie jest PR, tak? To jest barter, a nie płatne lokowanie na kanale. I czy oni się zgadzają na to tylko wyłącznie dlatego, że normalnie nie byłoby ich stać na te wszystkie piękne rzeczy. I jakby cała wymowa tego
cała wymowa tego filmu to było takie, że ci influencerzy mają takie poczucie, że mają przymus bycia perfekcyjnym gotem i że taki jakby przekaz, że tylko wtedy, kiedy masz te wszystkie piękne rzeczy i kupujesz absolutnie wszystko, co się pojawia, tylko wtedy jakby jesteś tym gotem, tylko wtedy możesz się nazywać gotem. No i generalnie cały jakby film podsumowuje to, że ona uważa, że ci najwięksi influencerzy gotyccy zachęcają do nierozsądnego wydawania. Ale sama Freya Summers jeszcze nie chciała nikogo obrażać w tym filmie i tylko, że tak powiem, postawiła taki temat w eter. Cała drama zaczęła się w momencie, kiedy Ruat Han 1334, czy jak to się tam mówi, zwany w wielu filmach Angry Man, zaczął komentować pod filmem Black Friday, filmem, o którym jeszcze zaraz powiem kilka słów. Zaczął pisać gniewne komentarze, do których nie udało mi się dotrzeć, tylko wiem, że taka dyskusja była, zresztą sam ten człowiek mówi, że od tego się zaczęło. Sam tłumacząc, że miał zły humor i dlatego bardzo ostro zareagował. W każdym razie nagrał film. Film się nazywa Black Friday needs to give up her crap, czy coś takiego. Że w każdym razie, że Black Friday powinna porzucić swoje pierdolenie, mówiąc brzydko. I ten film to jest właściwie 30 minut narzekania i jechania po Black Friday i Toxic Tears, ale skupił się właściwie na Black Friday głównie. Zaczął od tego, że te wideo hole, to takie unboxingi, prezentowanie tych rzeczy właśnie z tych marek, które teoretycznie nie są sponsorowane, że to się zaczęło od 2017 roku i że tak naprawdę to powinny być sponsorowane filmy i oznaczone jako sponsorowane, ale nie są oznaczone jako sponsorowane, bo nie są sponsorowane i czy właściwie czemu my chcemy oglądać filmy, które są właściwie 20-30 minutowymi reklamami jakichś marek, które może nas wcale nie interesują i czemu te filmy nie są oznaczone jako sponsorowane, choć powinny i właściwie te dziewczyny nie oznaczają tych filmów jako sponsorowane tylko wyłącznie dlatego, żeby zarabiać też na monetyzacji YouTube'a, który rzekomo nie pozwala, jeśli film jest sponsorowany na monetyzację, co z tego co wiem chyba nie jest prawdą, bo można mieć monetyzację na sponsorowanym filmie, tylko zazwyczaj zleceniodawcy nie chcą. Dalej ten mały gniewny człowieczek, jak go nazywają w internecie już, dalej zaczął wjeżdżać na prywatne życie Frey, mówiąc, że Black Friday jest żałosna, bo narzeka na to, że nie ma kasy, ponieważ Black Friday notorycznie boryka się z problemami finansowymi i nie umie jakoś dobrze spieniężyć swojego kanału. I on twierdził, że udaje biedną i nie rozumie, dlaczego ludzie do niej piszą, że ich nie stać na bycie gotem, skoro ona ma te wszystkie rzeczy za darmo. I dalej jest coraz więcej tego. Na przykład twierdzi, że to właśnie Freya jest głównym problemem całej jego sytuacji nie stać mnie na bycie gotem. Która w ogóle sama idea tego jest, ja jej nie rozumiem, ale no, przetoczyła się przez internet, nie stać mnie na bycie gotem. I że jakby Black Friday, która się zastanawia, skąd się wziął ten problem, tak naprawdę sama jest źródłem problemu. Potem ten Ruat Han poleca kilka kanałów D i twierdzi, że przerabianie ciuchów jest spoko. Standardowo oczywiście pojawia się motyw my, starzy, doświadczeni goci kontra ci młodzi, killstarowi goci, czyli coś, co zawsze musi się pojawić prędzej czy później. Ale gość, z tego co wiem, ma 30 kilka lat, więc zasadniczo nie jest wiele starszy od Frey, która też jest, Freya jest chyba w moim wieku albo rok starsza. Potem porusza temat elitaryzmu, w którym jakby twierdzi, że to jest strasznie sztuczne i fałszywe, jeśli się siedzi w tych wszystkich pięknych ciuchach, które się dostało za darmo, wśród tych pięknych rzeczy, które się dostało za darmo i się mówi, że jej, ja tak wyglądam, ja jestem królową gotycką, ale ty możesz sobie kupować ciuchy w Ciuchlandzie i to też jest spoko, też możesz być gotem i że on twierdzi, że to jest takie stawianie się wyżej
ponad innymi i nazywa ją w związku z tym idiotką. I dalej jest tylko gorzej, bo dalej odwołuje się do akcji, którą właśnie Black Friday omawia w ostatnim filmie. Mianowicie Black Friday mieszkała na terytorium Republiki Niemieckiej, to się chyba nazywa, Federacji Niemieckiej, na terenie Niemiec. I ostatnio wyjechała do swojej rodziny i do swojego chłopaka do Nowej Zelandii. I będąc w Nowej Zelandii dowiedziała się, że nie może wrócić do Niemiec, gdzie ma mieszkanie, rzeczy, koty, generalnie gdzie wszystko zostawiła, ponieważ Urząd Imigracyjny cofnął jej wizę z powodu tego, że rozwiodła się ze swoim mężem, Matthiasem, który był Niemcem i który jakby ułatwił jej pobyt stały w Niemczech. No i generalnie ja nie wnikam w to, jak to wyglądało, aczkolwiek z tego, co widziałam na kanale, to po pierwsze wyglądało na to, że dziewczyna się zakochała. Być może Matthias przyspieszył ślub, żeby jej ułatwić ten pobyt, no ale jakby to nie było wyrachowane małżeństwo, żeby mieć wizę, a ponieważ im się nie ułożyło, no to się rozstali, rozwiedli, no a potem straciła wizę. Sprawa jest dosyć skomplikowana, ale na pewno my widzowie nie powinniśmy jej oceniać i nie powinniśmy na pewno się aż tak wchodzić z butami w jej życie prywatne, bo zasadniczo jej kanał nie jest o miłości i to, że nam trochę udostępniała wglądu w swoje życie prywatne, to był jej wybór. No ale jakby bez znajomości sytuacji ciężko nam oceniać tak naprawdę, co się wydarzyło z Matthiasem, czemu jakby się rozstała wtedy z panem Mr. O, czemu teraz do siebie wrócili, czy to faktycznie było wyrachowane, czy po prostu się nie ułożyło. Nie nam to oceniać, to nie jest nasza sprawa. I nazywanie jej jakby idiotką, już nie mówiąc o tym, że Ruathan jako Amerykanin oczywiście musiał prędzej czy później dotrzeć do tego, że Black Friday sądzi, że powinna być traktowana inaczej, jeśli chodzi o wizę i wjazd. W związku z tym na pewno jest rasistką. I w tym momencie, jak usłyszałam to w tym filmie, miałam takie, jak on do tego doszedł. Bo generalnie nie wiem, jak zdziwienie, że została odebrana wiza, ma się do imigrantów z krajów muzułmańskich w Niemczech, którzy dostają kartę stałego pobytu. W ogóle co Amerykanin może wiedzieć na temat tego, co dzieje się teraz w Europie i w ogóle WTF. Pojazd tego człowieka również adresowany jest w kierunku marek typu Killstar, gdzie jakby twierdzi, że te ciuchy i ten forsowany przez nich lifestyle jest w ogóle za drogi i niewspółmiernie drogi do jakości tych produktów i że w ogóle jakby nikogo nie stać na to, żeby ciągle jeździć na koncerty, festiwale, podróże i tak dalej. Co uważam, że jest bzdurą, bo tak naprawdę na przykład my nie jesteśmy jakoś super bogaci i są biedniejsze miesiące, są bogatsze miesiące, ale jednak jeździmy na jakieś festiwale, chodzimy na jakieś koncerty, podróżujemy kiedy możemy, więc tak naprawdę jeśli człowiek jest sprytny i to ogarnie, to może wcale nie być takie drogie, zwłaszcza jeśli na przykład jesteś gwiazdą w internecie, jesteś influencerem i dostajesz wejściówki na festiwale za darmo, ponieważ zrobisz z tego vloga i obejrzy to 300 000 osób. Więc tak. Jeśli chcecie trochę pato filmu, to link do tego filmu też wam umieszczę. Ale generalnie cały ten film spowodował, że zawrzało. Ponieważ gotycki YouTube jest dosyć hermetyczny i dosyć mały, to wrzenie rozlewa się bardzo powoli i jakby ta drama cały czas jeszcze wybrzmiewa. Ja też trochę mi zajęło, zanim usiadłam i wreszcie zaczęłam o tym filmie myśleć i chciałam go dla was nagrać. Sama Black Friday się nie ustosunkowała do tej dramy, ale jak mówiłam, ona ostatnio jest mało obecna w internecie, próbuje ogarnąć swoje życie. Toxic Tears w ostatnim filmie, w którym ma Howl, powiedziała coś, co jakby odnosi się do tego, że jest świadoma tej dramy, ponieważ powiedziała, że nie, jakby ona to pokazuje, bo ona lubi takie rzeczy i jakby ją bawią ładne rzeczy, które ją otaczają, ale jakby nikogo nie zachęca do tego, żeby wszystko kupował i jakby to jest styl życia, który ona lubi, ale który wcale jakby nie musi być
nie trzeba żyć tak samo jak ona i tak. Z ciekawszych wypowiedzi na temat tego najlepsze nagrała Angela Benedict. Angela Benedict jest amerykańską youtuberką, która opowiada dużo o gotyku lat 90. Jest taką osobą przed 40, która właśnie ma dużo takich opowieści, ale ma trochę też lookbooków. Nie robi praktycznie współpracy z firmami. No i ona się wypowiedziała. Z ciekawą wypowiedzią też Of Herbs and Altars. Osiris Andromeda to jest w ogóle taka mała youtuberka, która była bardzo długo nieaktywna. Bardzo ciekawą też odpowiedź nagrała Awalina de Morey, która jest osobiście przyjaciółką Black Friday, znają się osobiście, robiły współpracę, jeśli chodzi o torebki. I ona bardzo broni Black Friday, bardzo się stawia tak jakby w opozycji do tego człowieka. Pytanie, jakie cała ta drama rodzi, to czemu w ogóle gotyckie ubrania są tak drogie? W sensie, jeśli tylko coś ma metkę, że jest gotyckie, od razu jest 2 razy droższe. Czy lifestyle, który prezentuje Killstar, to w ogóle jest tak naprawdę gotyk? I czemu w ogóle kanały YouTube'owe, gotyckie i nie tylko, powyżej pewnego progu zamieniają się w kanały reklamowe? I to są pytania jakby, które są warte zastanowienia się, moim zdaniem. Ciekawe stanowisko właśnie Osiris zaprezentowała, bo ona stwierdziła, że właściwie to nie znamy sytuacji finansowej i w ogóle nie wiemy, czy te filmy są sponsorowane, czy nie. I to tak naprawdę wszystko jest czystą spekulacją. I nie możemy powiedzieć, że ktoś oszukuje w momencie, kiedy nie mamy kompletu informacji na ten temat. I w ogóle postawiła też dobre pytanie, które jakby wcześniej nikt go nie postawił, przynajmniej ja się nie spotkałam, a które jest moim zdaniem w punkt. Dlaczego ludzie w ogóle uważają, że to, że ktoś posiada i pokazuje drogie, ładne rzeczy, czemu właściwie miałoby to być szkodliwe dla subkultury jako takiej? Bo nie od dzisiaj pokazuje się drogie rzeczy, nie od dzisiaj w subkulturze są drogie rzeczy, na przykład jeśli mamy buty New Rocky, to one są horrendalnie drogie, a jakoś nikt nie uważa ich za szkodliwych dla subkultury, więc czemu właściwie nagle ktoś stwierdził, że drogie, ładne rzeczy są szkodliwe dla subkultury? Awalina de Morey z kolei porusza jeszcze jedną kwestię, którą kompletnie była pominięta wcześniej. Nie możemy rozpatrywać Black Friday i Toxic Tears jako zwykłych kotów, ponieważ przy takich progach zasięgów i przy takiej popularności, takiej rozpoznawalności, to nie jest zwykły szeregowy got. To są nasi celebryci, to są rockstars. Więc to, że oni żyją trochę inaczej, to jest normalne, tak? Wszyscy celebryci żyją trochę inaczej i ich życie jakby nie jest od tego, żeby je naśladować w pełni, tylko to jest raczej taki pewien ideał życia, do którego wszyscy by chcieli, dlatego chcemy ich oglądać, ponieważ są inni. To jest wgląd jakby w takie życie, o jakim dużo osób marzy. Więc czemu celebryci mieliby nie być w jakiś sposób lepsi od nas, skoro sami ich postawiliśmy na tym piedestale, oglądając ich filmy i subskrybując ich kanały. I w tym kontekście jakby to nie dziwne, że marki prezentują rzeczy tym osobom, dają rzeczy, dają wejściówki, sponsorują różne rzeczy. A też z drugiej strony zarówno Toxic Tears, jak i Black Friday nie są osobami, które mają idealne figury, więc dobrze jest zobaczyć też na przykład, jak ubrania tych marek prezentują się nie na chudych modelkach, tylko na żywych ludziach. I myślę, że taka jest zasada generalnie oglądania, dlaczego ludzie chcą oglądać hole. Ja generalnie rzadko oglądam hole, ponieważ wiem, że i tak nie będę raczej kupować tych rzeczy, bo ja osobiście uważam, że na przykład Killstar jest absurdalnie drogi, zwłaszcza na polskie warunki finansowe. Ale jeśli kogoś stać, jeśli ktoś się zastanawia nad kupieniem czegoś, to obejrzenie takich produktów jakby w filmie na żywo na pewno daje pewne wrażenie, czym są te produkty i jest to wartościowe moim zdaniem, więc czemu tego nie robić? I tak naprawdę czemu postrzegamy negatywnie osoby, które od wielu lat poświęcają wiele godzin swojego życia na to, żeby mieć swój kanał, które zapracowały na te zasięgi, zapracowały na te wyświetlenia, zapracowały na swoją markę i próbują żyć z tego, na co zapracowały. Jeżeli rozpatrujemy YouTube jako pracę na pełen etat, co jest poniekąd tym, co ludzie chcą robić, tak? No to wynagrodzenie w ciuchach
tak naprawdę jest marnym wynagrodzeniem. Nawet jeśli te ciuchy są warte kilka tysięcy dolców, to przecież nie zapłacisz nimi czynszu, czy nie zjesz ich na obiad. Więc w tym kontekście na przykład to, że youtuberzy mają jakiś tam procent od sprzedaży tych produktów, dla mnie jest moralnie okej, tak? W momencie, kiedy oni mówią, że te ciuchy dostali, a Black Friday na przykład zawsze pisze, czy linki są affiliated, afiliacja. Czy linki są takie, że ona coś dostaje, czy nie. Więc w momencie, kiedy youtuberzy informują o tym, że dostają jakiś procent od sprzedaży, to są fair i ja nie widzę w tym nic złego. Więc myślę, że tak. Zwłaszcza, że u Black Friday na przykład rzadko się widuje reklamy na kanale. Więc nie wiem, czy nie ma monetyzacji, jakoś się nie może włączać reklam do filmów, czy coś. Nie wiem. W każdym razie, to jest moje zdanie na ten temat. Ja szczerze mówiąc nie do końca rozumiem tą dramę, ponieważ okej, może fajnie by było, jakbym mogła sobie kupić więcej rzeczy, albo jakbym dostawała je za darmo. No ale z drugiej strony, na przykład jeśli zobaczymy jakieś fajne rzeczy, to możemy zrobić coś DI podobnego. Możemy szukać podobnych, tańszych zamienników, wiedząc jak wyglądają, że tak powiem, te rzeczy markowe. Ja oglądając takie filmy nigdy nie odczułam, że jestem za biedna, żeby być gotem. No w liceum, na studiach cienko przędłam finansowo i tak naprawdę to, że teraz wszystko jest dostępne, a nie trzeba tego samemu robić, to jakby ceną za to jest to, że te rzeczy są drogie po prostu i tyle. Kiedyś nie były dostępne wcale i wszystko trzeba było robić sposobami. Teraz możemy robić je sami, możemy je kupić, mamy dużo do wyboru, mamy chińszczyznę, mamy europejskie produkcje, mamy high-endowe marki, więc rynek po prostu tak wygląda i tyle. Ale nadal możemy robić rzeczy sami, mogą one być fajniejsze. Ale na przykład mamy dostęp do tanich ćwieków z AliExpress, dzięki którym możemy zrobić zarąbistą kurtkę z ćwiekami, jakiej nie ma nigdzie. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy kupować w sklepach, gdzie dużo osób to ma i płaci za to duże pieniądze, czy chcemy mieć coś unikalnego i robić to sami, to jest nasz wybór. I fajnie, że ten wybór jest, bo nie każdego kręci rękodzieło. A ja bym nie oceniała osób, które próbują żyć z tego, czemu poświęcają wiele godzin dziennie, negatywnie moralnie. Ale to moje zdanie. Dajcie znać, co wy sądzicie. Czy w ogóle słyszeliście o tej dramie? Mówię, jeśli nie śledzicie anglojęzycznego YouTube'a, a wiem, że spośród was nie wszyscy posługują się płynnie angielskim, no to chciałam wam właśnie przybliżyć tą dramę. A jeśli jesteście zainteresowani, to materiały źródłowe będą w opisie filmu. Piszcie mi komentarze, co sądzicie w ogóle o takich haulach, też o zarabianiu na YouTubie. Przekroczyłam próg monetyzacji, więc chciałabym wiedzieć, czy przeszkadzałoby wam na przykład, jeśli zacznę umieszczać reklamy na swoich filmach. Jak wiecie, trochę pracy mnie kosztuje ten YouTube, ale jeśli uważacie, że to nie jest fajne, to też o tym pomyślę, żeby może jednak inaczej rozwiązać sprawę. Więc dajcie mi znać, co sądzicie o zarabianiu na YouTubie. Dajcie mi szpony w górę. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I co? I dajcie mi jeszcze znać, czy w ogóle taka treść komentarzy wam się podoba, bo w sumie nie zajmowałam się czymś takim na YouTubie. Czasami są sytuacje, które chciałoby się skomentować i w ogóle, że jesteście zainteresowani takim tematem. A teraz dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć! 7700 I jeśli śledzicie w miarę anglojęzyczne YouTube'y, rzeczy za 500 000... Nie powinniśmy być... Two cars on a hill. Wind blows, two crows.